Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawiam Wam wiertarkę Rotor System 360. Wykonamy sobie za pomocą jej połączenie na kołek plus mimośród. Wiertarka przychodzi z założonymi zaślepkami, demontujemy je i zamontujemy sobie wiertła potrzebne do wykonania połączenia. Wiertło FI 8, nieprzelotowe i wiertło do samowierta, czyli 3 mm przelotowe. Przykręcamy kluczem imbusowym. Wiertła mamy zamontowane, możemy przejść do wykonania odwiertów. Do wykonania tego połączenia będziemy potrzebować pozycjoner, który posłuży nam za prowadzenie naszej wiertarki. Tutaj w pozycjonerze mamy przygotowane otwory, które mają podpisane wymiary. Do wykonania tego połączenia będziemy wkładać je w miejsce 9,5 mm. Tutaj jeszcze dopowiem od razu, że będziemy bazować się również od brzegu. Te otwory są ustawione na 37 mm od krawędzi. I teraz możemy przystąpić do umiejscowienia naszego pozycjonera i wykonania odwiertów. Przyłożę sobie na razie pozycjoner w taki sposób. Przypnę go tutaj do płyty. Ustawię sobie teraz głębokość wiercenia. Wiertło 3 mm ustawiłem w taki sposób, żeby wystawało poza płytę. Natomiast wiertłem 8 w tym momencie dociskam do płyty i mierzę tutaj od ogranicznika głębokości, żeby ustawić sobie odpowiedni wymiar. W tym momencie mam 15 mm. Bazuję sobie pozycjoner do pinów, zapinam przyssawkę i możemy przystąpić do wykonania odwiertu. Wysunąłem sobie formatkę poza stół, ponieważ cienkim wiertłem będę przewiercał na wylot. Zakładam rurę od odkurzacza i wykonujemy wiercenie. Tutaj mamy odwiercone, odpinamy pozycjoner, przekładamy sobie piny na drugą stronę i bazujemy się z drugiej strony płyty. Zapinamy przyssawkę. Teraz wiertarkę wkładamy drugą stroną, ponieważ mamy możliwość ją obracać i możemy wykonywać odwiert. W płaszczyźnie mamy odwierty wykonane, teraz przejdziemy do wykonania odwiertów sztorców. Musimy sobie przygotować w odpowiedni sposób pozycjoner. Te piny już wyjmę. Płytę, którą montujemy, ma grubość 18 mm, dlatego potrzebujemy włożyć tutaj podkładkę 2 mm, żeby dokonać odwiertu na 9 mm. Wkładamy ją na swoje miejsce i montujemy drugą część pozycjonera. Skręcamy, rączkę możemy złożyć i mamy pozycjoner przygotowany do odwiertów. Oczywiście w te miejsca 37 mm, tak samo jak wierciliśmy w płaszczyźnie, wkładamy sobie piny bazujące i tak przygotowanym pozycjonerem możemy przystąpić do odwiercania. Przykładamy go na swoje miejsce, bazujemy sobie włożonymi pinami do krawędzi. Zapinamy przyssawkę. Pozostaje nam tutaj ustawić odpowiednią głębokość odwiertu. Wiercąc w sztorcu nie potrzebujemy już cienkiego wiertła, ponieważ samowiert wkręci nam się bez problemu. Dlatego te wiertło sobie demontujemy. Odwiercimy tutaj sam kołek. Musimy pamiętać, którą stroną wkładaliśmy wiertarkę wiercąc w płaszczyźnie. I teraz robimy to dokładnie w taki sam sposób. Ustawię sobie teraz głębokość odwiertu. Przyciskam wiertłem do sztorca i w ten sposób, patrząc na odległość od ogranicznika głębokości do wiertarki, ustawiam sobie, na jaką głębokość chcę dokonać odwiertu. Głębokość wiercenia mamy ustawioną. Wyjmę na chwilę wiertarkę, założę sobie rurę do odsysania wiórów i możemy przystąpić do wiercenia.
Wkładam wiertarkę, odpalamy odkurzacz i wiercimy. Otwór mamy wywiercone. Odpinam pozycjoner, przykładam na drugą stronę. Tutaj piny bazujące mam już włożone. Przyssawka i możemy przystępować do wykonania odwiertu. Przechodzimy do złożenia naszego połączenia. Montujemy kołki. Przygotujemy sobie drugi element. Możemy złożyć nasze połączenie. W nawiercone otwory wkręcamy wkręty. Połączenie mamy gotowe. Sprawdźmy z bliska, jak nam to wyszło. W tym miejscu wyszło nam idealnie równo na 0. Tutaj mamy przesunięcie niecałe pół milimetra. Jest to wykonane w taki sposób, ponieważ tak to zaplanowałem. Pamiętacie, że wkładałem podkładkę 2 mm. Tutaj w pozycjonerze były piny włożone w otwory 9,5 mm odsunięte od brzegu, co spowodowało ten efekt, że jest tutaj delikatne przesunięcie i o to mi właśnie chodziło. Z takiego połączenia jestem zadowolony, wyszło to naprawdę świetnie.